Co łączy kryminalistykę, diagnostykę medyczną i archeologię? Oczywiście DNA, a dokładniej reakcja łańcuchowej polimerazy, czyli PCR. Za odkrycie tej metody Carey Banks Mullis został uhonorowany w 1993 roku Nagrodą Nobla. PCR to metoda powielania materiału genetycznego, do której Mullis wykorzystał proces semikonserwatywnej replikacji DNA. Trzeba było tylko przenieść ten proces na warunki laboratoryjne i trochę ulepszyć, ponieważ podwojenie materiału genetycznego nie jest dla nas satysfakcjonujące, a zwiększenie jego ilości o kilka milionów razy już tak. Kluczem do sukcesu okazała się termostabilna polimeraza, czyli enzym, który jest w stanie powielić ilość DNA na bazie matrycy, a przy okazji nie ulega denaturacji w wysokiej temperaturze, tak jak inne białka. Metoda PCR umożliwia powielanie fragmentów DNA podczas wielokrotnego podgrzewania i schładzania takiej właśnie próbki w termocyklerze. Do przygotowania mieszaniny reakcyjnej potrzebowaliśmy wspomnianą wcześniej termostabilną polimerazę, mieszaninę trifosforanów deoksyrybonukleotydów, a dokładniej DATP, DCTP, DGTP i DTTP. Specjalne startery komplementarne do matrycy, niezbędne do inicjacji reakcji. Specjalny bufor stanowiący idealne warunki przeprowadzenia reakcji. Wodę oraz DNA. To nasza matryca. Denaturacja matrycy rozpoczyna reakcję łańcuchowej polimerazy. Podwójna helisa DNA rozplata się na pojedyncze łańcuchy pod wpływem wysokiej temperatury. Proces ten trwa zazwyczaj 30 sekund. Kolejny etap to przyłączanie starterów zwane annihilingiem. Następuje hybrydyzacja zaprojektowanych starterów z pojedynczą nicią matrycową. Elongacja to kwintesencja całego procesu. W ciągu kilkunastu sekund zachodzi utworzenie kompleksu polimerazy DNA z krótkimi fragmentami dwuniciowymi matrycy i starterów. Następuje szybka synteza nici komplementarnej do matrycy. Po tych trzech etapach mamy 2 razy więcej DNA, ale chcemy mieć jeszcze więcej. Cykl zatem powtarzam, aż do uzyskania satysfakcjonującej nas ilości nici DNA. Teoretyczna wydajność metody wynosi 2 do n cząsteczek, gdzie n stanowi liczbę cykli. Jest to przyrost geometryczny, czyli z jednej matrycy DNA po 30 cyklach uzyskujemy ponad miliard kopii DNA. Gdyby w takim tempie zwiększała się ilość pieniędzy, to po kilku godzinach bylibyśmy milionerami. Niestety życie to nie laboratorium, a wydajność reakcji nie wynosi 100%. Jednak nawet przy obniżonej wydajności reakcji przyrost materiału uzyskanego jest ogromny. PCR znajduje bardzo wiele zastosowań w laboratorium podczas badań nad ekspresją genów i ich klonowaniem. A to dopiero początek. PCR wykorzystywany jest w diagnostyce wirusów oraz zakażeń bakteryjnych. Ma także zastosowanie w pracy policji przy identyfikacji przestępców. Umożliwia ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa, np. osób z zaburzeniami pamięci. Reakcję tę wykorzystuje się również w archeologii. Aby opracować tę metodę, wystarczyło wykorzystać proces zachodzący w komórkach naszego ciała, no i trochę go ulepszyć. A zatem obserwujcie, wyciągajcie wnioski. Jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia.